Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimie. Zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w ostatnim odcinku dotarliśmy do dzielnicy Malum, no i poznaliśmy też wszystkich członków Czarnego Króliczego Bractwa. No i też jesteśmy pod tym Red Lobsterem, czyli czerwonym homarem. Tutaj, gdzie ostatnio odblokowaliśmy sobie ten skrót. No i teraz będziemy wchodzić, no i będziemy powoli przechodzić tą lokację, no i zbliżać się już do walki z tym bossem, czyli z tymi właśnie Bractwem Czarnych Królików. Zaczynamy sobie od tego miejsca. Tutaj ostatnio tę lokację za bardzo nie zwiedzaliśmy, tutaj tej knajpy, bo właśnie tutaj jak najszybciej przechodziliśmy. Mamy właśnie przewodnik po domu opieki Monad. Od razu zaczynamy. Witaj w domu opieki Monad. Znany jest on także jako posiadłość Rose. Pierwotnie stanowiliśmy organizację dobroczynną działającą na rzecz ubogich dzieci. Dziś jednak dzięki wsparciu rodziny Monadów staliśmy się szkołą z internatem o wysokiej jakości życia i kształcenia. Zależnie od swoich predyspozycji wyboru zawodowego, dzieci mogą zostać przyuczone do zawodu tropiciela, technika, pracowni i alchemika. Dziś dom opieki Monad ma ponad 200 wychowanków, którzy są aktywni zawodowo w wielu sektorach. Poczekajcie, coś tak dziwnie mówiło. Dobra, myślałem, że ten potwór nas zauważył. To już wracamy. Się bałem, że mnie zaatakuje. 200 wychowanków, którzy są aktywni zawodowo w wielu sektorach kradzkiej gospodarki. Zarządca domu opieki może udzielić dalszych informacji na temat naszej działalności oraz wpłacania darowizn. Wyszedłeś jak osioł na tym zdjęciu. Przestań mazać po moim zdjęciu Romeo. Okej. Czyli tutaj był kiedyś też jakiś dom opieki, jak widać. No ale dobra. W tym momencie tutaj nic dalej nie mamy. Musimy zająć się tymi przeciwnikami. Może ten nas zauważy, żeby pojedyncze wziąć. Dobra, widzi nas. To chodź tu. On ma dość długie łapy, więc trzeba na to uważać. Postaramy się go tutaj. Dobra, udało się uniknąć. Okej. No na niego właśnie trzeba uważać przez to, że ma te duże ręce. Ale poza tym... Aj, no jak nas tak trafi, to akurat może być problem, ale poza tym jest raczej dość prostym przeciwnikiem na szczęście. On się zresztą też odradza, więc nie może być aż taki trudny. Ja w ogóle tutaj mam jeszcze drabinkę, którą przeoczyłem na samym początku, więc chodźmy na górę. I zobaczcie, mamy tutaj kupca. Porozmawiajmy z nim. I thought there were no more survivors. But you're new. I do love a bit of commerce, but the bosses are really strict about who I'm allowed to sell to. Are you with the Black Rabbit Brotherhood? Powiedzmy, że tak. Pokażmy mu znak, żebyśmy mogli z nim handlować. I can't tell what's real and what's fake, to be honest. My job is selling stuff, not detecting forgeries. If it's fake, you'll be the one to get punished, not me. No spoko. Najważniejsze, że możemy z nim handlować tak naprawdę. No i co ty masz tutaj ciekawego? Jest jakaś broń, głowina ciernistego miecza, rękojeść ciernistego miecza. Czyli zawsze coś nowego. I zobaczcie, ma także nagranie Someday, czyli jakąś tutaj piosenkę. No oczywiście piosenkę chcielibyśmy kupić, bo wszystkie byśmy chcieli mieć, jako że jest to rzecz kolekcjonerska i ten miecz też by się przydało. Tylko mamy bardzo mało ergo, ale to myślę, że nie będzie problemem, dlatego że możemy sobie wykorzystać to ergo, które mamy, na przykład plus 700 ergo, plus 500. Plus 300. A jak... kurczę, trochę mało. 6900. To by było chyba wystarczająco, co? Spróbujmy. Czy nam tyle wystarczy? The bosses work hard too, you know. Na to na pewno. I na to też. No i super. Także mamy nową płytę i mamy też... no, tą szablę. Czy potrzebuję jakiegoś ścierniwa? No do tej broni tak mi się nie przyda aktualnie, więc jest spoko. Mam, patrzcie, piosenkę Someday. Płatki śniegu lśniące bielą na nocnym niebie niosą ukojenie, gdy czekam na ciebie samotnie wśród moku. Oczekiwanie na koniec rozłąki z kochankiem. Someday, pieśń o tęsknocie sięgającej gwiazd. No spoko. Mamy też jeszcze skrzynkę, także otwórzmy. I mamy tutaj mechanizm Legionu. Dobra, spoko. Czyli takie skarby nas tutaj czekały. Tutaj jeszcze oczywiście przejdziemy, zobaczymy co tu się będzie działo. Mamy fragment promienistego ergo, czyli jedno ergo, można powiedzieć, nam się zwróciło. Chodźmy wpierw na tą przeciwniczkę, może z góry. Dobra, ładnie. To jeszcze mamy przeciwników na dole. Może się uda tego ładnie przeciąć. Spoko. I tam jest jeszcze oczywiście jeden.
A, już spłonie. Dobra. Mamy jeszcze fragment olśniewającego ergo. Mamy pianinko, ale nie możemy na nim zagrać. Jeszcze jest okruch gwiazdy. No i tutaj jeden przedmiot. Ampułka specjalnego oczyszczenia. No dobrze, spoko. I co, i tutaj nie przejdziemy, mamy tylko pójście do góry. No i tutaj zaraz tak naprawdę będziemy już walczyć z tym bractwem czarnego królika. Także idziemy. I zobaczcie, kogo my tu mamy na górze. Looking good. Who'd have thought we'd make it this far? You've got all kinds of skills. Hey, everything went smooth as silk. And you know me, I don't impress easy. Sure, but I gotta ask, you really gonna take on the Black Rabbit Brotherhood by yourself? No, trochę taki jest nasz plan, że mamy ich pokonać, no i w pojedynkę, skoro nam nie chcecie pomóc. No to pójdziemy sami. Oczywiście. Dobra, tutaj nie przejdziemy. No i tutaj już będziemy mieli... Ło, ale lag poszedł. Sorry za to, nie wiem co się stało, że się tak nagle gra zacięła. Tutaj będziemy mieć już walkę z tym bractwem czarnego królika. Także oczywiście weźmy sobie wytrzymałość broni na maksa. Zapalmy sobie też to, żeby było trochę jaśniej. W sumie mogłem to od razu zrobić. No i to mi się tak naprawdę nic nie przyda więcej. Skakujemy do walki, nie ma na to czekać. I zobaczmy, jak oni będą wyglądać. No i zaczynamy. Mamy wpierw tego dużego. Tamci... To jest nasz główny przeciwnik. Ała. Ała, trochę bije, jak widzicie. Ale tutaj też w trakcie walki będą się też pojawiać kolejni. Kolejni z bractwa. Na razie walczymy z tym jednym. A jak widzicie, jest dość groźny, no trzeba mu przyznać to. Ała. Aż kurczę, nic w tempo mi nie wsiada na razie w tej walce. Dobra. Ała, no trochę to zabolało. Dobra, teraz mocny atak. Dobra. I wchodzą pomniejsi przeciwnicy do walki. Jak na przykład ta. I musimy teraz uważać, bo pomimo tego, że walczymy głównie z tamtym, to jeszcze są, jak widzicie, tutaj pomniejsi przeciwnicy, których też trzeba załatwić. Tutaj jest taki, że tych małych przeciwników możemy backstabować. Tylko też trzeba oczywiście na nich uważać. No chodź tu. Ała, no to mnie trochę trafiła. No i uważamy cały czas na tego dużego przeciwnika oczywiście. No tyle fajne jest to, że naprawdę blokowanie na nich dobrze działa. O! To teraz uważamy. No jeżeli dużo życia nie zostało. Dobra, ona ucieka, czyli teraz mamy znowu szansę powalczenia z tym.
Ała, serio mnie to trafiło. Dobra. Użyjmy ostatniego ogniwa pulsu. Dobra. I użyjmy mocnego ataku. Ładnie. Dobra. I nadchodzi kolejny z bractwa, oczywiście. I teraz musimy bardziej zwracać uwagę na niego. Tylko z nim jest o tyle fajnie, że go możemy łatwo na szczęście zbackstabować. I to jest rzeczywiście duży plus. Oj, tylko tamten nam teraz przeszkadza. Dobra. No chodź tu, chodź tu. O, i znowu mamy szansę. Także widzicie, ładnie, przyjemnie. No i on teraz ucieknie już. So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Ajajaj. No już kurczę, niedobrze. Ajajaj. No dobrze, ale pół życia mu tak naprawdę zjechaliśmy. Także źle nie było. No, troszkę kurczę zapomniałem jak z tym pierwszym, jak z tym dużym się walczy, bo tutaj rzeczywiście trzeba triggerować ten jeden konkretny cios na walce z nim. No i wtedy jakoś tak naprawdę idzie. Tutaj ten ogień za bardzo nie chce na nich wchodzić, ale widzieliście, na tych pomniejszych wchodzi, tylko na tego dużego nie za bardzo. No ale dobra, było naprawdę blisko. Teraz nie będziemy już w ogóle z przeciwnikami tutaj walczyć, tylko od razu pójdziemy sobie dalej. I pójdziemy od razu na tą walkę z tym bossem. Oczywiście po drodze weźmiemy sobie duszę. Hey, what's the big idea leaving us behind? Oh, I knew we shouldn't trust them. Let's get out of here and give those lousy bums the business. Okej, czyli się... Widzę, że nasz Gemini się uraził tym, że tam cię nas zostawili, no ale to raczej było pewne. No ale dobra, chodźmy jeszcze raz. Teraz mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Bring it on. You ain't seen nothing like my brother. Dobra, udało się uniknąć. O, to robię jak najczęściej. Ała, jak mnie to trafiło niby? Od góry, nie wiem. Okej. Jeszcze. No dobra, potężne ma te ataki, trzeba mu przyznać. Dobra, odsuńmy się trochę i znowu się wyleczmy. Okej. Okej. Trochę oberwaliśmy. Dobra, wchodzi tamta już. Dobra, ucieknijmy kawałek stąd, może. I wyleczmy się jeszcze raz. Okej, tamten biegnie. Musimy uważać oczywiście na niego. Noż mnie tutaj ciachła. No, dawaj na plecy. A, nie udało się. A szkoda. Bo oczywiście ją też można backstabować. Dobra. No, troszkę ją teraz męczymy, co? Dobra, pięknie. No i chodź, ty wielki przeciwniku. No, jeszcze mnie tutaj trafiło to, no. Okej. Patrzmy mocny atak, spoko. Dobra, wylećmy się znowu. Come on! You played nice with the others. Don't you want to play with me? Dobra, kolejny. Puppet? Dość szybko teraz wyleciał. Dobra, wyjdźmy stąd, to jest złe miejsce na walkę. Dobra.
Dobra, dobra, lecimy. Dalej z nimi. Dobra, uspokój się. O nie, tamten poleciał. Kurczę, nie usłyszałem jak krzyczy ten większy, najstarszy z bractwa. Dobra. Ała, to żem się wyleczył, co? Wyleczmy się teraz. Dobra, ty już spadaj. So this is Geppetto's puppet, huh? Gotta admit, he knows what he's doing. Dobra, mocny atak teraz. Ała, no jeszcze żyjemy, ale co to za życie, co? Dobra, teraz. Ajajaj, kurczę, trafiła mnie. I'll make sure of the sight of your pals. No i dobra, chodźmy jeszcze raz na tego bossa. Teraz nam się może już, myślę, uda. No generalnie trzeba troszkę uważać na tego dużego, no i pozabijać tamtych małych, znaczy no, pomęczyć tamtych 3 małych i potem możemy się skupić tylko na walce z tym głównym przeciwnikiem. Także tak też zrobimy. No generalnie myślę, że ta walka jest już troszeczkę trudniejsza. Na pewno ten przeciwnik no wymaga już pewnych tutaj koordynacji od nas. Ale generalnie myślę, że damy zaraz radę. Także zobaczmy. Jeszcze raz chodźmy na niego. No i co, walczymy wpierw z tym dużym oczywiście. Dobra. Okej. Au, to mnie oczywiście musiało trafić. No to lepiej zblokować te ataki. Te mocne. A, liczyłem, że go może wybijemy trochę z równowagi. Jeszcze jeden cios miałeś. Ajajaj. Dobra, długie to combo. A, to też perfekcyjnie nie było zablokowane. No nie idzie na razie najlepiej. Dobra, teraz mocny atak. No i dobra, lecimy z tą już. No dawaj. Ała, no tu mnie akurat teraz ona nawet trafiła. Dobra, jakoś to przeblokowaliśmy. A tego już nie. No dobra, mamy ją w końcu troszeczkę, żeby ją pobić. Dobra, mamy ją. I teraz ty, chodź. Weźmiemy cię trochę z ognia. Dobra, i mamy mocny cios. Dobra. Dobra, ładnie. Okej, wyleczmy się na wszelki. Okej, udało się tego uniknąć. Okej, wchodzi kolejny. No to dawaj, chodź tu. Dobra, tamten biegnie. Dobra, skupmy się w takim razie na tym. Okej. Dobra, ładnie. Oho, super, ten znowu biegnie. Dobra. No i cały czas się skupiamy na tym, oczywiście, najmniejszy, no czy tym mniejszym, nie na bossie. Oho, dobra, stępiło nam się ostrze broni.
Dobra, musimy troszeczkę się wycofać teraz. O, możemy go przebić, super, idealnie. So this is Geppetto's hut now, huh? Gotta admit, knows what he's doing. Dobra, no chodź tu, teraz ty. Dobra. Dobra, to był mocny atak. No i super, jakoś to idzie. Dobra, wyleczmy się znowu. Extra points for fighting I fair. jest ostatni. Survive and win. That's No to dawaj. Dobra. No i widzicie, blokujemy generalnie ich tutaj przez całą walkę. Teraz nam się powinno też ogniwo naładować, pulsu jedno. Ała, no kurczę, myślałem, że uda nam się może go przebić. Dobra, naładowane. I tego też zmęczyliśmy. Dobra, zostaj sam. Podpalmy go trochę. No i dobra, i podpalamy go dalej. Dobra. No i dalej go ciśniemy. Okej, tu się będzie kręciołka robił. Dobra, wyleczmy się, tutaj nie ma co ryzykować. Mamy jeszcze leczenie z tego, z kapsułki. Dobra. Dobra, super, ten atak rób jak najczęściej. Dobra, użyjmy tego. A, mała. No już naprawdę niewiele brakuje, co? O, niech nas ta leczy ta kostka. O nie. Nie, ten przycisk wcisnąłem, kurczę. Niedobrze. Dobra, ale kostka nas ciągle leczy, to jest... Aha, już skończyła. No to niedobrze. Skończyły nam się opcje tak naprawdę. Więc jest blisko. Ale opcje nam się mniej więcej już pokończyły, co? Dobra, musimy cały czas do tyłu chodzić. Jakoś może to będzie. Mamy też naładowane waśniowy kunszt. Ale tu też musi być dobry moment, żeby go użyć. Może teraz? No, nie poszło aż tak rewelacyjnie. Tu mamy jakieś przedmioty do rzucania. No mamy. To przedmiotami do rzucania go, słuchajcie, zniszczymy. I patrzcie. I pyk. I udało się. This puppet's crazy! Damn you. You'll pay for that. No i zobaczcie, za trzecim razem udało nam się pokonać. Co prawda życia nam zostało tyle co nic, ale udało się. Czy widzicie, tutaj warto porzucać sobie też czasami tymi przedmiotami. No rzeczywiście, zapomniałem, że rzeczywiście te termity bardzo dobrze na niego działały i dużo życia mu odbierały, więc warto tutaj było tym porzucać.
Jak widzieliście, i bez tego daliśmy radę. Także naprawiamy Stargazer. 11 000 ergo nam przyszło. Więc możemy sobie odpocząć. Możemy sobie też level up'ę jak najbardziej dać. Teleportuj. Okej, nie wiem gdzie oni chcą. Aha, że tutaj coś będziemy mieli, tak? Jeszcze, to spokojnie, to zaraz. Pierw awansujmy się. I zastanawiam się, w co iść. Wiecie co, chciałbym sobie teraz zmienić tą broń. Teraz, jako że już przeszliśmy kawałek, to chciałbym teraz z tym powalczyć trochę. I ona się skaluje z motoryką. Dobra, to pójdziemy w motorykę. Trochę bardziej. Nie to, awans, motoryka poproszę. 2 levele. I będzie ok, myślę. Spoko. Także awansujemy. No i fajnie. I teraz powalczymy troszeczkę tym mieczem. Zupełnie inny rodzaj broni, prawda? No, ale będzie ciekawie na pewno. Okej. Dobra, zobaczmy. Mamy tutaj wszędzie napisane kłamca, że liar. Tutaj coś, że... Przeklęte marionetki bodajże? A możemy to przeczytać. Wszystkie marionetki zginą. Postscriptum, tak jak wszyscy... Co jeszcze tam pisało? Tak jak wszyscy, którzy zadrą z Bractwem Czarnych Królików. No my zadarliśmy i zobaczcie, żyjemy. Mamy jeszcze rejestr Bractwa Czarnych Królików. XX przez XX. Sprzedaż 10 sztuk erga zakończona. Lubię naszego pośrednika, bo zawsze dobrze płaci. Tyle, że kiedy mu się śpieszy, trudno zdobyć potrzebne mu ergo. Czasem zastanawiam się, co on z nim robi. Żre czy jak? Po co mu to ergo? Może faktycznie je zjada? Nie bazbrel po rejestrze dzieciaku. Alchemicy proszą o kolejne dukatowe owoce. Trudno je zdobyć, więc może być problem. Ci z hotelu chyba powoli się orientują, co tu robimy. Możemy z nimi walczyć, ale to ostateczność. Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszego rodzeństwa. O, jak uroczo, braciszku. Przymknij się. Mam 5 kawałków erga, już prawie koniec z tym sprzedawaniem ciał. Jeszcze tylko trochę i wystarczy nam forsy na ucieczkę z tego przeklętego miasta. Propozycja alchemików kusi, ale kończy mi się ergo i nie wiem, co o tym myśleć. Myślę o wyprawie na bagno bez nadziei. Załatw mi nowe części, jak będziesz poza miastem. A mi sukienkę, dla mnie spluwę i broń. To nie wasz pamiętnik, durnie. Okej, czyli widzę, że oni się tam dobrze bawili. No, niestety musieliśmy jednego z nich zabić, tego największego tak naprawdę. Prawdopodobnie ich przywódcę, no, ale co zrobić, nie dali nam za dużego wyboru. Mamy jeszcze tutaj kwarc, no, to na pewno się bardzo przyda. Tutaj mamy przejście, tutaj mamy, widzicie, windę, ale tą windą na razie nie będziemy jeszcze jechać. Chciałem zobaczyć, co jest z tej strony w takim wypadku. Tutaj jeszcze mamy jakieś przejście. O, i zobaczcie, co my tu mamy. Obraz, i to obraz przedstawiający, jakby nie patrzeć, nas. Więc go zabieramy. Hey, check this out. Looks like you, sorta. From a certain angle. You know, if you squint. No, I'm just kidding. No, it looks exactly like you. I mean, you see it, right? With the nose and the... Right? I mamy portret młodzieńca. Portret małego arystokraty przedstawia pięknego, choć rozzłoszczonego chłopca o delikatnej twarzy. Podobno niezwykle realistyczne obrazy posiadają czasem duszę. Genialny malarz De Grey odrzucał takie spekulacje, jednakże jego śmierć i plotki w jego obrazach do dziś są źródłem wielu niewyjaśnionych kwestii. Także zobaczcie, mamy obraz, który jest bardzo podobny do naszego. Także no, to na pewno będzie przydatne. Pójdziemy do Geppetto i mu to pokażemy. Myślę, że coś z tym zrobi. A tymczasem możemy iść jeszcze na górę. Zobaczmy, co tutaj będzie. No, jest jeszcze jakiś jeden przedmiot do zebrania. Trend miesiąca maski tropicieli. Trend miesiąca maski tropicieli. Dlaczego tropiciele zaczęli nosić zwierzęce maski? Zdaniem miejskich historyków noszenie masek zwierząt było elementem tradycji w starożytnym Kracie. Był to jeden z rytuałów służących popisaniu się osiągnięciami życia w walce legendarnymi skalnymi tytanami. Wierzcie lub nie, lecz legenda ta stanowi inspirację dla dzisiejszych tropicieli. Maski nie są tylko ochroną i akcesarium modowym, lecz także wyznacznikiem stopnia i symbolem umiejętności. Dokładne powiązanie między stopniem a maskami nie jest jasne, ogólnie rzecz jednak biorąc, najsilniejsi mają pierwszeństwo w ich wyborze. Możliwe, że są nawet żółtodzioby zmuszane przez starszych rangą do noszenia głupich masek. W ciężkich czasach szalejących zespołu pertyfikacji może warto odprężyć umysł fantazyjną maską tropiciela. Znajdź swoje własne zwierząt totemiczne. Modne maski tropicieli już czekają. Postscriptum. Towar zawiera filtr przeciw zarodnikom, chroni przed zespołem petryfikacji, jest zgodny z patentem pracowni. Hej bracie, kwatera jest spalona, więc co powiesz na maskę z czarnej pantery? Pracownia też jest spalona, po co je w ogóle robią? No, czyli widzicie, mamy już chociaż wyjaśnione, dlaczego oni wszyscy ci tutaj ludzie noszą maski, ci tropiciele.
względu na to, że kiedyś tak było i to odpowiada za ich rangę i status. No dobrze wiedzieć. A my możemy tymczasem ruszyć dalej. Pociągamy za dźwignię i wracamy. Co ciekawe, tutaj będziemy mieli skrót do kratu tak naprawdę już. Tutaj będziemy zaraz w kracie. Tylko zobaczcie, kogo my tutaj wpierw mamy. Tego NPC, który szukał dukatowego drzewa. No idea how happy I am to see you, Mr. Stalker. Także porozmawiajmy z nim. Hello. It's a relief to see you. I'll get straight to the point. I found the gold coin tree. Who knew it was right beside us? But there's a problem. When I tried to pick the gold coin fruit, it resisted me. I couldn't even get close. It actually burned me. It's probably because I have the petrification disease. Pathetic, yeah. So close yet so far. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Nie ma problemu, na pewno ci damy w takim razie. Tylko zobaczmy, co jeszcze masz do powiedzenia. No mamy tą kostkę, ale tutaj nam zużyłem przy tej walce z tym bossem, więc tego na razie nie mamy, trzeba będzie kupić nową, ale tymczasem możemy z nim jeszcze porozmawiać. Zastosowanie do kotowego owocu. I heard the alchemists made a device capable of fully utilizing gold coin fruit. I ignored it, assuming it was just a legend. You hear all sorts of wild tales about alchemists. Now that I know gold coin fruit actually exists, though, perhaps it's all true. Interact with the Saintess statue at the Grand Exhibition. You might be able to use the other powers of the gold coin fruit. Przyjrzyj się obrazowi świętej na wielkiej wystawie. Tam nas jeszcze nie było, ale warto to na pewno zapamiętać. I możemy jeszcze zapytać, jak zdobyć szybko owoce. I might look urbane now, but I used to be a farmer. I'm also interested in growing trees. I heard about a vendor who sells plant alchemy boosters. They might work on this tree too. If you come across such boosters, bring them to the tree. Okej, dobra, to chyba na razie tyle. Także chodźmy zobaczyć, jak to drzewo w ogóle wygląda. I never expected to see the gold coin tree in a place like this. Dukatowe drzewo. Z dukatowego drzewa możesz co pewien czas zbierać dukatowe owoce. Owoce bywają potrzebne w różnych miejscach. Używaj wzmacniaczy, by przyspieszyć ich wzrost. Okej. I mamy właśnie dukatowy owoc. 8 sztuk dostaliśmy. Rzadki owoc zrodzony przez dukatowe drzewo. Giangio na pewno od razu pozna jego wartość. Przypominający dukatowy owoc ma cudowną moc, to czyni go wyśnionym lekarstwem. Nieważne jednak, jak kuszący nie byłby cud, zawsze ma swoją cenę. Okej, czyli mamy takie owoce. I mamy, że za 10 minut będzie kolejne dukatowe owoce można zebrać. I tu możemy też zresetować poziom, który jest nasz, zresetować rękę Legiony albo rekalibrować napęd pi. To jest też ciekawe. Może kalibrować napęd pi, usuwając wyposażony kwarc lub wyposażając kwarc w innym miejscu. Odblokowane fazy pozostaną dostępne nawet w przypadku usunięcia kwarcu. Po ponownym wyposażeniu kwarcu może od razu uzyskać dostęp do synergii i efektów kwarcu najwyższej odblokowanej fazy. Do przeprowadzania jakiegokolwiek rekalibracji wymagany jest dukatowy owoc. Czyli zobaczcie, tutaj możemy sobie w skrócie zmieniać te fazy, które już poznaliśmy i możemy tutaj na przykład coś zmieniać, że na przykład chcielibyśmy, nie wiem, większe zachowanie odzyskiwania gardą przy użyciu ogniw pulsu, nie ma problemu, moglibyśmy to wszystko pozmieniać, ale mi się na razie podoba tak jak jest, więc nie będziemy nic z tym robić. Powracajmy w takim razie do tego NPC i dajmy mu ten dukatowy owoc, skoro go tak potrzebuje. Stalker, please. If you pick... No i co, nie możemy ci po prostu dać? Aha, możemy wymienić. Dobrze, to bym chciał kupić ten odzyskiwanie na pewno, żeby mieć to w tej kostce. Możemy kupić 2.
Dlaczego by nie? No i teraz zobaczcie, będziemy mieli Stalker. właśnie to... No okej, ale on chyba nie chce nic więcej. Mamy teraz 2 tutaj tak naprawdę te kamienie życzenia w tej kostce, więc spoczko. Bardzo fajnie. No i tak naprawdę idziemy, a tutaj teraz dalej będzie przejście do kratu, co ciekawe. Zobaczcie, z tej strony nic nie ma, a z tej strony odblokowują się tajne drzwi, dzięki któremu dostaniemy się do kratu. I są drzwi, które odblokowały się z tej strony od góry. Jak tutaj jest wejście do hotelu Krat, to tutaj po prawej. Więc jak już jesteśmy na górze, to chodźmy od razu do Geppetta. Tutaj w ogóle jeszcze mamy kotka. Czy teraz dasz się pogłaskać? Ale już było coraz bliżej, już prawie się dał dotknąć, trzeba przyznać. Nie było tak źle. Dobra, tymczasem chodźmy tutaj, powiedzmy Geppetto o tym, co zrobiliśmy. Dajmy mu też ten obraz oczywiście, ale wpierw aktywujmy, myślę, napęd P. Mamy ten 1 kwart dodatkowy, to możemy go wydać. I co my tu mamy? Poprawia odzyskiwania z ogniw pulsu. Super rzecz, na pewno by się przydała. Zwiększa liczbę dostępnych miejsc pasa. No tak średnio. Skraca czas rodzenia dugowotowych owoców. Tak średnio. Więcej użyć sześcianu. No to myślę, że raczej oczywiste, że wykorzystamy sobie to. No dodatkowe miejsce na pasie nie jest mi tak naprawdę potrzebne. Także wykorzystujemy tutaj. I co my tu mamy? Poprawa skoncentrowanego ataku ręką Legionu 1. Wydłuża czas efektu baśniowego kunsztu, poprawia zniszczenie gardy doskonałej. Możemy to dać, to się przyda później na następnych bossów i na następnych przeciwników. Nie wydaje się to też takie złe. Także, dobra, zrobiliśmy to i chodźmy do Geppetta, porozmawiajmy z nim. You're back. The Malum district was as grim as we feared, was it not? But with the Black Rabbit Brotherhood out of the picture, we can focus elsewhere. And why not strike at the root of the problem? The King of Puppets' lair is on Rosa Isabel Street. Perhaps the puppet frenzy will come to an end if we can take down their king. Go to Antonia and get the key to Rosa Isabel Street. I already let her know you'll be coming by. I always remember these favors you've done for me, though it pains me to send someone so precious into such peril. Okej, coś jeszcze powiesz? This portrait. I remember it fondly. I thought it was lost forever. I had no idea the Black Rabbit Brotherhood had stolen it. To think that you have brought it back to me. Forgive a foolish old man his memories. Memories of a happier time, my son. I know just where to hang it in the hotel. No i zobaczcie, tutaj będzie wisiał. Dostaliśmy też kolejny gest, klaskanie. Możemy zbadać, ale nie możesz tego teraz użyć. Tutaj w ogóle będzie ciekawostka, bo jak będziemy kłamać, to będzie się tutaj powiększał nos temu portretowi. I w pewnym momencie, jak będziemy wystarczająco dużo kłamać, to z tego portretu można będzie zrobić z tego nosa broń. To będzie w ogóle jedna z potężniejszych broni w grze, także taka ciekawostka. Ale no na razie to jeszcze bardzo długo do tego. Zobaczmy, czy coś jeszcze nam Geppetto powie. The city of Krat. Ask me. Już nic ciekawego. Generalnie musimy się teraz udać na ulicę Izabel. Tam wcześniej była droga zablokowana kompletnie. No i tam też będą bardzo silni przeciwnicy. No i będzie moim zdaniem jeden z 2 najtrudniejszych bossów w grze, czyli Król Marionetek. Bardzo irytujący przeciwnik. Na pewno będzie ciekawie, jak będziemy z nim walczyć. Ale zanim jeszcze pójdziemy do tej Antonii, to jeszcze porozmawiamy tutaj z innymi ludźmi, czy coś mają ciekawego do powiedzenia. I'll use my power to help you. Okej, to akurat nic nie masz do powiedzenia. Może Venigi coś będzie miał? I always welcome friend. Nie, też nic. No dobra, a ty może coś powiesz? I know my way around. No nic ciekawego, a mogę ulepszyć broń? Nie, brakuje nam oczywiście. A do tej broni też nam brakuje. Ale nie dużo, 1 kamień księżycowego półksiężyca, nie jest źle. Oczywiście teraz będę chciał tym wielkim mieczem powalczyć, no ale na później może się przydać. Czy mogę jakieś nowe przedmioty u ciebie kupić? Księżycowy kamień nowy przymierza. Czy mogę kupić 2? Mogę kupić 2. Bo to się, rozumiem, przyda do ulepszeń tej broni, tak? Którą teraz mamy. Teraz sprawdzimy.
No jak nie, to do jakichś późniejszych ulepszeń też pewnie I będzie know my git. way. No dokładnie, no to jeszcze 2 takie kamienie potrzebujemy i będziemy mieć święty miecz Arki plus 3. No dobrze. Chodźmy jeszcze do Altidore i zobaczmy, co nam wyleciało ciekawego z tego bossa, co możemy fajnego nowego wziąć. Szczególnie coś będzie ciekawego. A great weapon calls for a great... Dobra, pokaż, co tam masz z tego bossa. Ergo złamanego. Naprawdę nic? A no bo w sumie nie dostaliśmy ergo, no bo to jakby nie był robot, manekin. No ma sens. Ma sens. No dobra, no to w sumie ten jest nawet, ten talizman jest nawet fajny. Amulet tancerza pozwala na uniki nawet przy niskiej energii. Nie wiem, czego nie wziąć tego amuletu. Chyba weźmiemy, bo ta broń jest ogólnie raczej chyba mech, ale ten talizman myślę, że nie będzie zły. Także weźmy sobie ten amulet tancerza, bo jak ja to wygląda u mnie. Mam tutaj zwiększa szybkość odzyskiwania energii, zwiększa limit obciążenia, zwiększa maksymalne punkty życia. Czy taka podstawa podstaw, ale na bossa myślę, że ten talizman tancerza by się przydał. No i też to trochę waży. No, ale to pomyślimy później. Na razie jest ok. Dobra, chodźmy do tej Antonii. Hurry up. I heard from Geppetto. Rosa Isabel Street is ever so dangerous, I'm told. I hoped we wouldn't have to unlock the passage there. But if we want to stop this disaster once and for all, I fear we've no choice. Geppetto and I care about you very much, you know. Stay safe. For both of us. I feel like my time is slowly coming to an end. However, it's a nice feeling to know that someone waits for you. That someone cares. Please take care out there. Jasne, dostaliśmy klucz do ulicy Rosy Izabel. Klucz otrzymany od Antonii otwiera drzwi hotelowe prowadzące na ulicę Rosy Izabel. Ulica Rosy Izabel stała się miejscem kaźni kipiącym od płomieni i krwi, jak i twierdzą marionetek. Niektórzy muszą jednak wydostać się z tego piekła, by uzyskać zbawienie. No super. Także bardzo dobra rekomendacja ulicy Rose Izabel. No i tam też niedługo będziemy się udawać. Sprawdźmy jeszcze nasze nagrania. Mamy to nowe nagranie Someday. To oczywiście słuchać nie będziemy. No na R mogę to zatrzymać, dobra. No słuchać nie będziemy, chciałem tylko je odpalić, żeby było widać, że jest odpalone. I dobrze, i możemy w takim razie przejść na ulicę Rose Izabel. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda. Tutaj mamy przejście. I tutaj były te drzwi wcześniej zamknięte, teraz możemy ją otworzyć dzięki właśnie temu kluczowi. No i idziemy dalej. Widzicie, na dole jest ten plac treningowy, a my będziemy teraz przechodzić właśnie tutaj. Otwieramy drzwi. No i czeka nas ulica Rose Izabel. No i wracamy na te znane nam, może no nieznane, ale podobnie wyglądające ulice. Tak jak na początku gry. Pochmurny poiranek, wejść na ulicę Rose Izabel. I tutaj od razu będziemy mieć Stargazem. Jak widzicie, pełno krwi, pełno zabitych. Na razie... Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24/7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all. The legendary prima donna. Well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's getting a little depressing. No, troszeczkę. No ciekawe, czy jeszcze żyje, ale warto na pewno zapamiętać to imię. Tam w ogóle, zobaczcie, mamy kolejne okno, gdzie jest jakaś postać, czyli tam będzie jakiś NPC. Ale myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Tego, że ta ulica Rose Izabel wbrew pozorom, no jest troszeczkę długa. Będziemy tutaj musieli troszeczkę pochodzić, będzie też dużo różnych rzeczy. Tutaj jeszcze możemy przeczytać, co tu pisze. Wieża Wiedźmy i Księżniczka, ostatni występ Adeliny, królowej Prima Donn. Poznaj tę płomienną historię. No, chyba nam nie będzie niestety dane tego poznać.
No ale dobrze, także ulicę Rose Isabel zaczniemy zwiedzać sobie już w kolejnym odcinku. Pokonaliśmy dzisiaj Bractwo Czarnych Królików, no jednego z bardziej wymagających bossów. Jeśli miałbym powiedzieć taką trójkę wymagających bossów, która mi naprawdę sprawiała dużo trudności, to właśnie było to Bractwo. Będzie to Król Marionetek oraz jeden taki boss, którego nie pamiętam nazwy, jeden z przedostatnich bossów. Także to była taka trójka, która na pewno mi zautkwiła w pamięci. Także pierwszego mamy za sobą, no jeszcze czeka nas Król Marionetek, no i potem będzie troszeczkę luzu. Ale także jak mówię, to tyle na dzisiaj. Także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!